Ziemia Kłodzka. Jakaś taka tradycja przez ostatnie lata się ukształtowała, że odwiedzamy ją na początku roku. Wpierw częściej był to tak właściwie koniec grudnia, początek stycznia. Ostatnio zazwyczaj jest to luty. W tym roku zwyczaju również się trzymamy, tym razem jednak udajemy się do dotychczas mało znanej nam północno-zachodniej części ziemi kłodzkiej. Przed Wami jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów nie tylko tego fragmentu, ale także ziemi kłodzkiej jako całości, czyli twierdza Srebrnogórska. Po tym wstępie przenosimy się do jej wnętrza. Miejscowość Srebrna Góra była lokowana w XIV wieku jako miasteczko górnicze, bowiem wydobywano tutaj srebrno, na co wskazuje sama nazwa. Natomiast w czasie wojny austriacko-pruskiej w 1765 roku rozpoczęto budowę twierdzy. Prusacy zdobyli Srebrną Górę od Austriaków i rozpoczęli budowę twierdzy, która znajduje się za mną. Kopalnia węgla w Nowej Rudzie jest jedną z najstarszych, jeżeli nie najstarszą kopalnią węgla w Polsce. Nie wydobywano tutaj węgla kamiennego czy brunatnego, a węgiel nie ma sam w sobie, bo antracen, który zawiera 98% węgla pierwiastkowego. No, nie jest to węgiel sam w sobie, no bo nie jest to diament, ale faktycznie zawartość węgla była duża.
w Nowej Rudzie, koniecznie powinniście odwiedzić autorską kawiarnię Leszka Kopcio, Biała Lokomotywa. Nie dosyć, że napiliśmy się kawy, to jeszcze z kawą wyszliśmy. Chociażby z kawią sowiegórską, ale i również z kawą sudecką. W kawiarni Biała Lokomotywa, którą tak zachwaliłem, napiliśmy się kawy z surogatem z żołędzi. Zjedliśmy też lody pistacjowe i mango, a także ciasto czekoladowe i gofra korzennego. Nieopodal Nowej Rudy znajduje się miejscowość Wambierzyce, w której położona jest, widoczna za moimi plecami, bazylika. Właściwie jest to czwarta bazylika, a może bardziej czwarta świątynia w tym miejscu. Pierwsza stanęła tutaj już w XIII wieku, kolejna w XVI wieku, trzecia na przełomie XVI i XVII wieku, a czwarta, która znajduje się w tym miejscu do dziś, w XVIII wieku. Kiedy pierwszy raz wybrałem się w Góry Orlickie, zdobyłem szczyt Orlica i nawet pokazałem Wam, jak wygląda wieża widokowa na tym szczycie. Jednak Orlica jest najwyższym szczytem Gór Orlickich po stronie polskiej, a tak właściwie to sam szczyt leży po stronie czeskiej, więc to też nie jest do końca prawda. Jednak faktycznie najwyższym szczytem Gór Orlickich jest Wielka Deszczna, która leży po stronie czeskiej i
Tym razem postanowiłem się na ten szczyt wspiąć. Tak jak kiedyś wybierałem się na Orlicę, towarzyszyła mi mgła, tak i wchodząc na Wielką Deszczną również towarzyszyła mi mgła, więc z wieży widokowej nie można było zbyt wiele zobaczyć. Ale mimo wszystko szczyt został zdobyty. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się również w schronisku, znaczy nie wiem czy schronisku, ale w masarykowej chacie na szczycie Sharif, a dalej zeszliśmy w stronę Zieleńca. Trasa zajęła około 4 godzin, to znaczy 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny powrót, około 16 km. Po powrocie z Wielkiej Deszcznej udajemy się do usytuowanego przy wyciągu W5 schroniska PTTK Orlica, w którym spożywamy choćby żurek, naleśniki czy gulasz. Wewnątrz schroniska przyglądamy się także fotografiom, które pozwalają nam lepiej zapoznać się z historią Zieleńca. Dzisiaj jest to dzielnica miasta Duszniki-Zdrój, niegdyś jednak jako osobny ośrodek pod nazwą Grunwald był najwyżej położoną miejscowością Prus. Zieleniec to jeden z 2 obok Czarnej Góry ośrodków narciarskich na ziemi kłodzkiej. Oczywiście są też inne stoki rozsiane po miejscowościach, jednak bądź co bądź podlegają one pod jeden z tych ośrodków, chociażby w kontekście promocji marki. Wróćmy jednak do Zieleńca. Jest tutaj ponad 40 tras narciarskich o łącznej długości ponad 20 km. Obserwujemy teraz trasy najbardziej wysunięte na północ Zieleńca, które noszą wdzięczną nazwę Mieszko. Symbolicznym centralnym punktem nie tylko dla tras o nazwie Mieszko, ale również Zieleńca jako całości jest wybudowany na początku XX wieku kościół Świętej Anny. Nasz pobyt w Zieleńcu i na ziemi kłodzkiej kończymy w restauracji Hanka, w której jemy między innymi żeberka wieprzowe czy panierowany ser, bo przecież do Czech nie jest stąd daleko.